No i w końcu Rosja, kraj, który od zawsze chciałem zobaczyć, ze względu na jego ogrom, przestrzeń i tajemnice. Wszyscy mówili, że to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie i teraz sam mogę to sprawdzić na własne oczy. Pierwszy przystanek to Irkuck, syberyjska brama prowadząca nad legendarne jezioro Bajkał. Stąd wyruszę w podróż koleją transsyberyjską aż na drugi koniec kraju, przez tysiące kilometrów, stepy, lasy i bezkresne równiny. Po drodze będę się zatrzymywał i odkrywał kolejne miejsca na tej ikonicznej trasie, by lepiej zrozumieć ten ogromny i zróżnicowany kraj. Przede mną przygoda życia i zabieram Was w nią razem ze mną. A zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego odcinka z tej niezwykłej podróży. Siemanko moi drodzy, w nowym odcinku i nowej serii. Czyli seria cały czas ta sama, bo kontynuuję teraz Izrael, Palestynę, Mongolię i teraz przyszedł czas na Rosję. Zostanę tu około 18-20 dni, zobaczymy jeszcze jak będzie. Pokażę Wam, co ten kraj ma do zaoferowania. Jest Bajkał. Tu możecie zobaczyć, gdzie dokładnie jestem w tym momencie. Że jeszcze troszkę mamy i będziemy w Irkucku. Będę próbował pożyczyć samochód, pojechać jutro nad Bajkał, plus na polskiej wsi. Jest tutaj polska wieś, gdzie podobno dalej mówią po polsku, gdzie 100 lat temu ludzie tutaj wyjechali. Podobno są bardzo gościnni i dalej będzie można sobie pogadać po polsku. Muszę zjem coś polskiego. Zobaczymy. Babuszka idzie, chusta na głowie. Dobra. Dobre? Dobre. Tak, smakuje. Smakuje. Niesamowite, że to jezioro jest najczystszym jeziorem i najgłębszym jeziorem świata. Na 1642 metry głębokości i to jest 20% zasobów słodkiej wody świata. Ale więcej o jeziorze też opowiem, jak tutaj będę. Mamy krótką przerwę, 4 minutki. No ale myślę, że jeszcze 2 godzinki będziemy na miejscu. Przynajmniej tak to wygląda, może nawet szybciej. Tak to wygląda. Cieplutko. Zaraz się mogę rozebrać z tego, że jestem poza kontrolą graniczną, także już nie muszę chować tatuaży. Dziękuję Marcin za pomoc w wizie. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Taka rozkminka na szybko. Pomyślcie sobie to, jak ogromna jest Rosja. Skoro i Polska graniczy z Rosją i Stany Zjednoczone graniczą z Rosją. Alaska. Rosja ma 11 stref czasowych. Wiecie, to jest jakiś kosmos w ogóle. Ja teraz jestem na Syberii, w Irkucku. To mam 6 godzin różnicy do Polski. Pomyślcie sobie to. Mieszkacie na przykład w Sankt Petersburgu i macie ziomka... I macie ziomka z drugiej strony Rosji, już tam wiecie, te tereny już zaraz tam, które graniczą z Alaską. No i na przykład u niego jest wieczór, a u was rano. albo u was jest wieczór, a u niego już jest drugi dzień. Mocna akcja. Musiałem wam to powiedzieć. Jeżeli ktoś nie pomyślał, że jestem jakiś wariantem, bo wiadomo, strefy czasowe to jest normalna rzecz, że powiedziałem, że u was jest wieczór, u ziomka rano, ale to chodzi o to, że wy jesteście dalej w tym samym kraju. No, ciekawa sprawa. Wiele ciekawych zagadnień wam powiem w tej serii, także naprawdę warto śledzić każdy odcinek. No, jesteśmy w Irkuck. No i moi drodzy, mój pierwszy przystanek mojej podróży po Rosji, czyli Irkuck.
Irkuck to jedno z najważniejszych miast Syberii, często nazywane wrotami Syberii. Leży nad rzeką Angarą, niedaleko jeziora Bajkał i od wieków stanowi strategiczny punkt na trasie kolei transsyberyjskiej. To właśnie przez Irkuck prowadził szlak zesłańców politycznych, a później stał się on ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym. Dziś miasto łączy w sobie syberyjską historię z nowoczesnością, będąc bramą dla podróżników zmierzających w głąb Azji. Pierwsze co to muszę iść do kasy właśnie zapytać o bilety. Ściągam apkę na hotele, bo tutaj booking nie działa, także chcieć typowo stąd aplikację. Tutaj pojawił się pierwszy problem, bo nie mam pieniędzy zamienionych. Jak ten dworzec wygląda. Bardzo ładny, stary. No, znalazłem już hostel, do którego idę coś koło 55 zł za noc, ale wygląda bardzo elegancko na zdjęciach. Także idę najpierw tam, a później zamienić pieniądze. Patrzcie, jaki ładny, stary, drewniany budynek. O, serio fajnie wygląda. Gdzieś tu jest mój hostel, zaraz kawałek stąd. Powiem wam, że inaczej sobie wyobrażałem mój pobyt na Syberii. Bardziej biało i mroźnie. No ale tak, żebyście wiedzieli, tutaj na przykład w takim Irkucku temperatury są od minus 30 do plus 30. Taki tutaj jest klimat. Ogólnie jest Syberia. To wiecie, to jest mroźne serce Rosji. I są tutaj miejsca, znaczy jest jedno miejsce dokładnie, które jest najzimniejszym miejscem zamieszkałym w ogóle przez ludzi. Jakucja. I tam odnotowano temperaturę minus 71 stopni. To aż ciężko sobie wyobrazić. I podkreślam, to jest najzimniejsze miejsce zamieszkałe przez ludzi, bo są zimniejsze miejsca na świecie. Na przykład na Antarktydzie jest takie miejsce, gdzie było po minus 90 stopni, czy 90 parę. Ale tam mieszkają ludzie. Jak? Szok, naprawdę. Chociaż wiecie, jak byłem w Mongolii i rozmawiałem na przykład z moim przewodnikiem, to on mówił, że w takim Ulaanbaatar, jak jest minus 30, tam jest tak suche powietrze, że tego nawet tak nie czuć tak bardzo, jak przy wilgotnym powietrzu. Przy wilgotnym wiadomo, no zamarzacie od razu. A przy takim suchym jak jest tam, to nie czuć. To może tutaj też są po prostu podobne klimaty, gdzie jest lodowato, ale do przeżycia. Dobra, gdzieś tutaj jest mój hostel zaraz. Czyżby to było to? Dobra, znalazłem. Nie no, muszę podszkolić trochę rosyjski, bo będzie ciężko. Tutaj mam normalnie napisanie Irkucki Catch Hostel, no i tu też. No ale w Terlicy. Super elegancko. Taki hostelik, jedna osoba jakaś jest, szafki i to. Pamiętajcie, zawsze zwracajcie uwagę w hostelach, żeby były zasłonki, lampka, gniazdko i szafka. To jest najważniejsze. Zapomniałem powerbanka, także trzeba zabrać jeszcze i ruszam na zwiedzanko. A wiecie, co jest najlepszego w takim podróżowaniu po Rosji? To, że... Kurde, pełno pułku leci. To, że jedzenie jest tu tak podobne do polskiego, że będę się tak zajadał. Nie mogę się już doczekać. Tylko na razie mnie nie stać na nic. Znaczy stać mi może stać, ale nie mam jak zapłacić. Trzymajcie kciuki, żeby ten bank był otwarty, bo to jest jedyny w mieście. Znaczy jedyny otwarty w mieście. O to chodzi. Dzisiaj, bo jest niedziela. Trolejbusy. Wiecie, co mi przypomina to miasto? Tak na pierwszy rzut oka dopiero. Wiadomo, jeszcze dużo nie widziałem. Ale przypomina mi miasto, co byliśmy na Białorusi. Oczywiście nie Mińsk, tylko takie pierwsze, w którym byliśmy. Centrum miasta.
A tu takie domki. Trochę murowane, trochę z drewna. O, babuszka idzie jakaś. Okiennice. No i tak jak myślałem. Oznaczone jest tylko na nawigacji, że otwarte, ale jest zamknięte. Ale jaja. Nie mam pieniędzy. Ale kurde, niedobrze. O, są tutaj hulajnogi, także spoko. Będę musiał sobie apkę zaraz pobrać i pojeździć. Zawsze to zaoszczędzę trochę czasu. Ciekawe jak dają radę. Założę się, że nie są tak dobre hulajnogi jak ja mam swoją na Phuket. Oczywiście hulajnogę, którą możecie sobie też kupić. Niesamowicie dobrze się sprawuje. Dobra na każde warunki. Także naprawdę wam serdecznie polecam. Przed Wami Motus 10 Pro Daytona od 7way.pl. Przede wszystkim oszczędność, nie musicie wydawać pieniędzy na paliwo. Hulajnoga Motus 10 Pro Daytona nadaje się do każdych warunków, nawet pojedzie po plaży. Jest to sportowa wersja, która może wyciągnąć 66 km na godzinę, ale pamiętajcie o kasku i ochraniaczach, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Na jednym ładowaniu 60 km. Następna sprawa, nie stoicie w korkach. Dodatkowo dostaniecie zniżkę na hasło Wojownik 500 na stronie 7way.pl, a także na hasło Wojownik 100 zł zniżki na inne hulajnogi. Jednak co Syberia, to Syberia. No. Śnieg pada nawet w lato. Ja pierwsze, jakie pyłki. Jakby ktoś miał problem z tym, że miał jakieś uczulenie, to miał mocno przerąbane. Trzymajcie kciuki, żeby pani z hostelu mi pożyczyła hajs. Bo jak nie, to do jutra nie będę jadł. Dobra, pani się zlitowała nade mną. Rozstawiłem po prostu $100 kaucji, że mógł zostać tu na noc, no bo nie miałem zapłacić. Dała mi zupkę do zrobienia, że ja sobie zjadł cokolwiek. Także tyle dobrze. Jutro po prostu rano wstanę, trochę mi się zmieni to, co chciałem zrobić, bo miałem z samego rana wyjeżdżać, a będę musiał czekać, aż się drą dzieciaki grają w karty. Na takim poddaszu mamy kuchnię, stoły do jedzenia. No, miałem wyjeżdżać samego rana, będę musiał czekać, aż otworzą banki, wymienię pieniądze, zapłacę i dopiero będę mógł jechać. Dobra, jem szybko zupę. W ogóle, wiecie co jest najlepsze? W ogóle mówię tak. Nie no, w Rosji świetnie, że tu jestem. Będę takie dobre jedzenie jadł. Mój drugi posiłek w Rosji. Drugi raz zupka chińska. Chociaż 2 zupek chińskich w ciągu jednego dnia, to chyba nigdy w życiu nie jadłem. Serio. Ciekawe, czy dobra chociaż. Nie no, dobra, smakuje jak Wifon. Chociaż nie no, Wifon to jest inna szkoła jazdy. Złocisty kurczak. Ale bardzo podobny smak. Chyba, że jestem taki głodny. No i od razu energia do działania. Ale się już nie mogę doczekać kolei transsyberyjskiej. Serio. No, to jest najdłuższa kolej na świecie. Najdłuższa trasa kolejowa. 9200 km. Sobie wyobraźcie, z Moskwy do Władywostoku. Przez 87 miast chyba przebiega, czy jakoś tak. Ja wiadomo, nie będę jechał całej, no bo zresztą już teraz nie jestem tam. Znaczy jestem dość kawałek, jestem, nie, chyba nie w połowie, ale czekajcie, ma 9, no prawie. Bo stąd z Irkucka do Moskwy jest jeszcze 5000 km. Ja prawdopodobnie całych 5 nie będę jechał. No ale myślę, że z 3 to na pewno. Taki przynajmniej mam plan. A jak wyjdzie? Czas pokaże. Mam dla was tipa, jak w Rosji nie rozwalać hajsu.
przyjeżdżacie, nie zamieniacie dolarów na ruble, macie tylko dolary, nie wydacie ani jednego. Żarty żartami, ale miałem plan dzisiaj sobie pojeść dobrego jedzonka. Taka główna ulica tu jest, gdzie są bary, restauracje i tak dalej. Miałem zamiar tam spędzić fajny wieczór. No i spędzę, ale nie będę ani jadł, ani pił. Z picia to mi została tylko darmowa woda w hostelu. I to tyle, co się mogę napić. Wiecie, czego najbardziej nie mogę się doczekać w Rosji? Oczywiście Sankt Petersburga. Teraz spotkałem ziomka w hostelu z Turcji. Gadał po angielsku, to trochę z nim pogadałem. Mówi, że zrobił tą traskę mniej więcej, którą ja będę robił. No tylko on jeszcze był w Władywostoku. Ja tam akurat nie będę. Przynajmniej nie podczas tej podróży, bo kiedyś na pewno pojadę zobaczyć. Ale powiedział mi, że nie ma ładniejszego miasta niż Sankt Petersburg. Że Moskwa super, pięknie zobaczyć te cerkwie i tak dalej, no bo to wiadomo, to jest jednak wizytówka Rosji i Moskwy. Ale mówię, że Sankt Petersburg to jest w ogóle inny wymiar. Także nie mogę się tego doczekać, ale w Moskwie na przykład nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć te stacje kolejowe metra. Są podobno najpiękniejszymi na świecie. Także to też mnie ciekawi bardzo. Tutaj pomnik Lenina. O, człowiek, który doprowadził do powstania Związku Radzieckiego. Ale posłuchajcie teraz więcej ciekawostek. Włodzimierz Lenin był jednym z najważniejszych przywódców XX wieku i odegrał kluczową rolę w rewolucji październikowej. To on stanął na czele przemian, które doprowadziły do powstania Związku Radzieckiego. W roku 1917 objął władzę i rozpoczął budowę nowego systemu społeczno-politycznego. Jego poglądy, znane jako leninizm, miały ogromny wpływ na dalsze losy Rosji i całego świata. Po jego śmierci w roku 1924 jego ciało zostało zabalsamowane i do dziś spoczywa w mauzoleum na Placu Czerwonym w Moskwie. No i doszedłem teraz na ulicę Sedowa. Dokładnie tam z tyłu, za tym tygrysem. Dokładnie syberyjskim tygrysem, który trzyma lisa. Bardzo charakterystyczne miejsce tutaj w Irkucku. I ta ulica, która jest z tyłu, to jest podobno najładniejsza ulica w całym mieście. Także idę zobaczyć, jak tam wygląda. To jest właśnie to, co wam mówiłem, że tutaj fajnie sobie przyjść wieczorem, bo się dużo dzieje. Są puby, restauracje i tak dalej. I tu dodatkowo są bardzo ładne domy porobione właśnie z drewna, ale bardziej w nowoczesnym stylu. Nie tak jak wam pokazywałem tam wcześniej, gdzie były takie stare drewniane, z drewnianymi okiennicami. Tamte to był taki typowo syberyjski styl. No a tu już są takie nowocześniejsze. No, fajnie sobie przyjść tutaj, wydać trochę pieniędzy, ale ja akurat nie jestem rozrzutny, nie będę wydawał. O, tu macie zaznaczone 350, to się nazywa właśnie dokładnie 350 dzielnica. O, patrzcie, restauracja Wędka. Tak, piękna cerkiew. O kurczę, szkoda, że te drzewa tak zasłaniają. No z daleka, bo ładniej to będzie wyglądało. No wiecie co, ja to mam jednak farta. Właśnie żona Marcina, Nastia, którą serdecznie pozdrawiam. Bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. Ona i jej brat pomaga mi ogarnąć bilety, żeby miał całą trasę załatwioną. Świetnie. Jedyny problem jeszcze, wynająć samochód, żeby pojechać do polskiej chwili, ale to też ogarnę, mam nadzieję. W ogóle wam jeszcze nie opowiadałem, jak wyglądało na granicy, bo to też jest bardzo ważne, bo wjechać tu, no to no da się, ale to nie jest takie proste. Szczególnie jak się ma tyle tatuaży, co ja. Było się na Ukrainie na przykład. No i takie różne sprawy. Ja miałem wizę humanitarną, czyli wizę sportową. Załatwił mi ją właśnie Marcin z Nastią, dziękuję bardzo. Kupon Cup. Jako trener Muay Thai po prostu tutaj przyjechałem. I
Na granicy, pierwsze w Mongolii, staliśmy z godzinę, sprawdzanie wszystkiego, przeszukanie bagaży, sprawdzenie nas itd. Trzeba było zadeklarować, ile pieniędzy wywozimy i ile wywozimy do Rosji. Później no trochę to wszystko zajęło, ale gładko. Później usnąłem i cyk, po 12 w nocy granica z Rosją. Przychodzą, budzą nas, najpierw tak, psem chodzili, obwąchiwali wszystko, później drugi raz z psem, później do środka wchodzili, później osobno jeszcze ktoś sprawdzał, później jeszcze nasze plecaki, wszystko po kolei sprawdzali, pytali się, ile pieniędzy mamy, no i przyszli później mnie przepytywać. Z daleka słyszałem, że gdzie jest ten z Polszy. No ale wiecie, wszystko na luzie. Całkowicie, jeszcze byłem zaspany, to już w ogóle było całkiem na luzie. No i tak, przychodzą i się pytają właśnie, czy ja sportowiec, czy dlaczego tutaj, że ja miałem do Kaliningradu jechać. Ja mówię, że w Kaliningradzie będę prowadził seminarium, ale że jadę tu, bo ja w Tajlandii mieszkam, to chciałem sobie zobaczyć Mongolię i przejechać sobie przez Rosję, bo to przejazd koleją transsyberyjską to moje marzenie i chcę zobaczyć Moskwę i Petersburg i później do Kaliningradu jadę. Znaczy nie jadę, ale takim powiedziałem. No i wiecie, sprawdzili mi telefon, włączyli jakiś tam kod, zeskanowali go, no, czyli mój telefon pewnie będzie teraz śledzony cały czas, zresztą tak jak w Izraelu, no ale to się nie mam czym przejmować akurat. No i później jeszcze kazał mi go otworzyć i przeglądał mi tak zdjęcia, ale tak tylko wiecie, tak od niechcenia to sprawił po prostu. Zobaczył, że mam wszystkie z podróży praktycznie, także no tyle, zapytał tam coś o Nepal, zapytał coś o Tajlandię. No i później, byłeś na Ukrainie? Ja mówię, no byłem 5 lat temu. On mówi, ale gdzie byłeś? No ja mówię, że byłem w Odessie, w Kijowie, w Czarnobylu, jeszcze tam w jednym mieście, nie pamiętałem. Taki wyluzowany był, naprawdę był bardzo wyluzowany. No i czekałem później kolejne, nie wiem, pół godziny chyba. Odnieśli paszporty, ale ogólnie trwało to wszystko 2 godziny jakby to. Ale byłem przekonany, że jak oni już specjalnie wypytują o mnie i w pociągu już wiedzieli, gdzie jest moje miejsce i że tam siedzi Polak, od samego początku wiedzieli, no to mówię, dobra, to mnie na pewno wezmą na przesłuchanie. I bałem się, że nie wjadę, naprawdę bałem się, dawałem sobie 50/50, że mi się to uda. Serio mi chodziło po głowie to, że z granicy mnie zawrócą i będę wracał do Ulaanbaatar kolejnego dnia. Ale się udało i jestem tutaj. I zrobię tak zarąbistą serię, że naprawdę śledźcie każdy odcinek, zasubskrybujcie kanał, a nie pożałujecie. Budynek z 1903 roku. Skąd wiem? Bo na jednej tej wieżyczce tam jest napisane. O, tutaj macie kościół katolicki. Krzyż na górze. Tutaj piękny sobór Objawienia Pańskiego. Czekajcie, pójdę z drugiej strony, żeby go od przodu złapać ładnie. Ale super. Ja też normalnie nie mogę doczekać Moskwy. Jak tam zobaczę te wszystkie fajne cerkwie. Nie wiem czemu, ale zawsze chciałem sobie tam zdjęcie zrobić. No i zrobię za tydzień. Nie, za więcej. Za 10 dni. Albo za tydzień. Dobra, mam 3 bilety na pociąg, na kolej transsyberyjską. 3 odcinki. Pierwszy coś 20,5 godziny, kolejny 12,5 i kolejny 22,5 godziny. Plus to, co jechałem tutaj 24 godziny. No. Ponad 3 dni w pociągu w sumie. No ale powiem wam, że to dobrze, że jest z tymi przerwami, bo no, przynajmniej ciekawie będzie. Tutaj możecie zobaczyć łuk triumfalny. O, a jeszcze do tego tygrys. W 2011 roku odbudowali to na 350-lecie. O, nawet jest napisane tam na górze. Kiedyś to się nazywało Brama Moskiewska. Spacerując ulicami Irkucka można poczuć mieszankę historii, kultury i surowego syberyjskiego klimatu. To miasto żyje rytmem mieszkańców, którzy mimo mroźnych zim tworzą tu ciepłą atmosferę. Irkuck przez wieki był miejscem zesłania dla intelektualistów i opozycjonistów, co sprawiło, że rozwijała się tu wyjątkowa syberyjska elita. Wiele budynków wciąż nosi ślady przeszłości, od czasów carskich, przez rewolucję, aż po radziecką epokę.
Świetnie spędzony dzień. Ale powiem wam, że już czuję, że mi się baterie wyczerpują. W tą noc bardzo mało spałem, wybudzali nas co chwilę. No, miałem iść jeszcze na siłownię, ale sobie, słuchajcie, odpuszczę po prostu i jutro poćwiczę. Jeden dzień mnie zbawi, a muszę się zregenerować, żeby mieć formę na jutro. To właśnie organizujemy samochód, nie wiem, czy się uda wynająć, ale wszystko idzie w dobrym kierunku i może się uda. Jeśli się uda, no to jutro będzie naprawdę świetny dzień. Pojutrze też. A do tego potrzebuję właśnie samochodu. I to bardzo. Ale na początku potrzebuję banku, żeby zamienić pieniądze i żeby zjeść śniadanie chociaż. Dzisiaj już sobie jakoś dam radę, zaleję się wodą. Jeden dzień głodówki nic mi nie zrobi. Ale wiecie, jakie to jest... Nigdy nie miałem chyba takiej sytuacji, żeby nie mieć nawet na kawę, nawet na wodę, na nic. A najgorsze jest, że ja mam, ale nie to. Mam coś, czego nie mogę wykorzystać. No ale cóż, no. Dam sobie radę. Siemanko, siemanko, kolejny dzień. Ja właśnie zjadłem śniadanie, byłem rano wymienić pieniądze. O, czekałem tylko, żeby wymienić i żeby pójść sobie coś zjeść na kawę. Nie jadłem 2 dni, prawie tak. Nie, no może nie 2 dni, przesadzam, ale jakieś 38 godzin, tylko 2 zupki chińskie i wodę. Także zrobiłem sobie przymusową głodówkę, ale podobno głodówki są dobre na zdrowie. Że jak organizm sam zaczyna się od środka zjadać, bo mu brakuje kalorii, to że jest bardzo, bardzo zdrowe. W ogóle jakieś planuję sobie zrobić jakąś taką, nie wiem ile dam radę, ale kiedyś sobie na pewno zrobię. No, od rana właśnie jestem na telefonie z wypożyczalnią samochodów, także prawdopodobnie uda mi się to załatwić. No i ruszam w traskę. Będę się bardzo dużo przemieszczał codziennie, każdego dnia będę gdzie indziej, taki jest plan. No dopiero jak dolecę do Petersburga, no to tam zostanę z 3 dni, w Moskwie też z 2, może 3. A tak to codziennie planuję być gdzie indziej, tylko jechać przez Rosję, przez ogromną Rosję. O, tutaj macie typowy syberyjski dom. Z drewna, okiennice, ale tam pani nie mieszka, z tego co widzę. Był pomalowany w środku, nie ma okien. Tam kolejny. Tak wygląda. Tutaj właśnie miesza się ten stary styl, już trochę bardziej nowoczesny, można powiedzieć. Chociaż dla mnie tamten też nie jest za nowy. Dobra, już wyjechałem troszkę na obrzeża miasta. Właśnie po ten samochód gdzieś to tutaj mam odebrać. Ale po drodze, jak już miałem takie domki, to już no, na takiej po prostu byłem takiej mocnej syberyjskiej wsi. Może uda mi się tam za chwilę przejechać jeszcze i wam pokazać. Ale nie obiecuję, bo by mi auto dali. No i przyjechała moja fura. Zaraz jadę. Szczerze? Chciałbym. Dobra, nie mogę znaleźć tego adresu, jest lekki problem. Znaczy adres znalazłem, ale gościa nie mogę znaleźć. No i tak, samochodzik wynajęty. 140 zł za dzień musiałem zapłacić, także na 2 dni wziąłem. Do jutra, do wieczora. I ruszam. Stwierdziłem, że dzisiaj bajkał, bo jest piękna pogoda. Nie wiadomo jak będzie jutro, także trzeba dzisiaj wykorzystać dobrze. A jutro będę w polskiej wiosce. Kierownicą po tej samej stronie, co w Tajlandii. No także spoko. Ale w sumie mi to nie robi dużej różnicy. Ale jednak fajnie. Oliwka trochę jest. Takie typowe hachmęciarze to wynajmują. Musiałem zostawić jeszcze 400 zł, mniej więcej, nie 400. Tak, około 400, niecałe 400, 350 kaucji. No i ruszam. O, patrzcie, tu już możecie zobaczyć taki typowy domek z okienicami. Jak w Polsce, na Podlasiu. Jak na Podlasiu. Tak, dla mnie się to podoba. Naprawdę, jak ktoś z was nie był na Podlasiu, to bardzo polecam. Ja kiedyś nie byłem, ale już byłem i teraz polecam. Świetny klimat. Tym bardziej jak ktoś na przykład nie ma nigdy babci na wsi albo coś. Naprawdę, jedźcie sobie tam. Ale się wrąbałem pod prąd.
Mam kierownicę po prawej stronie, a się okazało, że tu ruch jest normalnie, tak jak w Polsce. I tak patrzę na samochody i to widzę, że każdy po prostu jedzie jakim chce. I tak mają kierownicę i tak. Wow, no nie, no to robi wrażenie. Kozak. Muszę zaparkować i idę tam zobaczyć. Piękna. No z takich ciekawych informacji. Jest to cerkiew Matki Boskiej Kazańskiej, czyli najbardziej czczonej właśnie w prawosławiu. Co ciekawego, przede wszystkim ona jest wybudowana całkowicie z czerwonej cegły, a w tamtych czasach to był mega wyjątek ze względu na to, że wtedy cerkwie budowali typowo z drewna. Dlaczego ona jest taka wyjątkowa? Ze względu na to, że to cud, że ona w ogóle przetrwała właśnie tutaj po rewolucji bolszewickiej. Większość zostało zburzonych lub przerobionych na różne inne rzeczy. Ona była 30 lat w ogóle zamknięta, nie można było się tam dostać. Później w 2000-2010 roku została odnowiona, dlatego to jest cud dla tych ludzi tutaj, dlatego jest to chyba najważniejsze miejsce w ogóle w tej części. Czekajcie, bo to atakuje. Także coś niesamowitego. Ciekawe, czy uda mi się tam wejść do środka, zaraz spróbuję. Po mieście taka piękna cerkiew, znaczy oczywiście ona jest teraz odnowiona, pewnie troszkę inaczej wyglądała. No, przy tej latek, kiedy była zamknięta, właśnie później była jako magazyn, coś innego jeszcze. Szok po prostu. Fajne jest jeszcze to tutaj, że cerkiew stała się takim miejscem, takim symbolem właśnie tutaj przetrwania tej wiary i przede wszystkim przyciąga wielu turystów. No popatrzcie, jak to wygląda, to jest niesamowite. Jeśli bym tu nie przyjechał, to naprawdę bym żałował. Znaczy, może bym nie wiedział, czego żałować, ale cieszę się, że tu trafiłem i akurat, że tu niedaleko miałem wypożyczalnię samochodów. O, a tu przede mną widać stary domek. Dzisiaj przejadę się w ogóle na jakąś typowo sybirską wieś, żeby wam też pokazać, jak tu właśnie wygląda. No bo jak tutaj w mieście są takie domki, to już sobie wyobrażam, co będzie w ogóle na wsi. Interesujące to dla mnie będzie i to bardzo. A jeszcze bardziej interesujące będzie, jak jutro pojadę na wieś, polską wieś na Syberii. Szykujcie się na fajne odcinki. Tutaj już widać, że to zamknięte i nikt tam nie mieszka. Ale popatrzcie. I niesamowite, ile tu lat widać po prostu. I to musi być wszystko stare. Farba jak odchodzi. Pomyślcie, ile to przetrwało lat, ile zim. lat. Że pewnie ma bardzo dużo lat, ale jakich mroźnych zim, gorących letnich dni i tak dalej. Świetne, tutaj kawałeczek dalej. Pójdę jeszcze zobaczyć pod tą cerkiew. Bardzo bym chciał tam wejść do środka. Może mnie wpuszczą. O, tutaj ludzie mieszkają. Wymienili okna na plastikowe, ale jednak został ten klimacik. Jednak są te okiennice. Ludzie kultywują tradycję. Drogę remontują. O, tam jakaś msza teraz jest. Słyszę, że się modlą. Dobra, idę spróbować wejść do środka. Wow. Patrzcie to. Powiem wam, że jestem naprawdę zachwycony tym widokiem. Nie widziałem nigdy w życiu tak pięknej cerkwi. Jak tu ładnie wszystko zrobione, kwiatki. Anioły na wejściu. Dobra, próbuję wejść. Wow. O kurde.
Cerkiew kazańskiej ikony Matki Bożej w Irkucku to jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych Syberii. Jej charakterystyczna bordowo-czerwona elewacja w połączeniu z błękitnymi dachami i złotymi kopułami tworzy niezwykły, bajkowy widok. Wnętrze świątyni zachwyca bogactwem ikon, złoconych zdobień i misternie malowanych fresków. Panuje tam atmosfera spokoju i duchowego skupienia, która udziela się nawet przypadkowym odwiedzającym. To miejsce, które zachwyca nie tylko wiernych, ale i wszystkich miłośników architektury i historii. No i co by na to? Piękne, naprawdę piękne. Cieszę się, że przyjechałem, że mogę wam pokazać. Zrobię sobie jeszcze tylko jakieś ładne zdjęcie na pamiątkę. A jeszcze dodatkowo na samym początku chciałbym wam powiedzieć, albo raczej przypomnieć, bo może wielu z was jeszcze nie obserwuje mnie na Instagramie, Facebooku lub TikToku. Jeśli używacie któregoś z tych social media, to oczywiście zapraszam serdecznie. Tam zawsze wrzucam na bieżąco, zawsze jakieś fajne stories, gdzie akurat jestem. Jest bardziej na bieżąco niż na YouTube. Oczywiście na YouTube zostańcie, oglądajcie, bo tam są tylko króciutkie zajawki. Język mi się poplątał. Króciutkie zajawki. No a tutaj wiadomo, tutaj macie pokazane dużo więcej. Na przykład tak pięknych miejsc. Jak ta zrobiła na mnie takie wrażenie, to co dopiero będzie w Moskwie. O! Ale jestem podekscytowany tą podróżą. Każdy, kto był w Rosji, każdy mój kolega podróżnik i nie tylko podróżnik, każdy powiedział, że będę zachwycony, bo Rosja jest pięknym krajem. Dobra, myślę, że tutaj zakończę mój odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie, że oglądaliście pierwszy odcinek serii po Rosji. Myślę, że będzie tych odcinków około 15, może troszkę mniej. Zobaczymy, czas pokaże. Myślę, że w każdym dniu będę się przemieszczał dalej, w każdym dniu będę chciał pokazać coś ciekawego. Także będziecie mieli fajne odcinki jeszcze do końca tego miesiąca i na początek kolejnego. Dzięki jeszcze raz. Pamiętajcie, że bardzo zależy mi na złotym znaczku, także wciśnijcie suba. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek.